Cześć, witam na kanale Wyjątkowe Motocykle. Dzisiaj mamy takiego łobuza. Nie mówię o sobie, ten motocykl wygląda jak taki łobuz, ale proszę wierzyć, że to jest łagodny baranek, jak nim jeździmy. Naprawdę wyjątkowe dzieło sztuki wykonane przez Triumfa. Inżynierowie popisali się, a producent to jakieś wszystko złożył do kupy. Nie wiem, jak on to wszystko zmieścił, a głównie mówię o silniku, który mamy tutaj pojemność 2,5 litra. Niesamowite, że w motocyklu mamy 2,5 litra pojemność. To jest największa fabryczna pojemność, jaka jest montowana do motocykla fabrycznego. Ci, co nie znają już tego motocykla z innych filmów, które są przedstawiane na YouTubie, to się zastanawiam, jak 2,5 litra, jak ja mam w samochodzie litr, półtora albo 2, tak? To gdzie 2,5 w motocyklu? Tu jest 2,5 litra pojemności. 3 cylindry w rzędzie. Niektórzy jak nas spotykają na mieście, to pytają, czy tu jest 6 cylindrów. Nie, tak troszeczkę mylnie to wygląda. Z jednej strony mamy wydech z każdego cylindra, czyli 3 sztuki. Z drugiej strony mamy kolektory, które gdzieś można pomylić, że jest to 6-cylindrówka. Nie, 2,5 litra w 3 cylindrach, napędzane na tylną oś za pomocą wału. Nie łańcucha, tylko wału. Nie musimy pilnować smarowania, naciągu. Jeździmy od przeglądu do przeglądu. Ten limit kilometrów między przeglądami na 16 000 kilometrów i nie mamy się co martwić. Ten wał naprawdę daje radę, przenosi napęd bajecznie. I słuchajcie, w tym momencie, według naszego takiego planu nagrań, zawsze mówię o kulturze pracy. I teraz śmieję się, jak ja mam powiedzieć o kulturze pracy. Ten silnik jest niekulturalny, on naprawdę brzmi niekulturalnie, ale dociera tak głęboko do uszu, że ta jego niekulturalność to jak muzyka dla uszu. Słuchajcie, zawsze chciałem to zrobić. Ta opona była tak zużyta, że już zastanawiałem się, czy ją wyrzucić, ale jeszcze pomyślałem, że upalimy ją i zdejmiemy i wtedy nie będę miał wyrzutów sumienia, że upalałem oponę i że na pewno nadaje się do wymiany. W związku z tym teraz jest czas na to, żebyśmy wymienili oponę. My zamawiamy nasze opony zarówno do motocykli, jak i do samochodów na stronie sklepopon.com i tutaj Wam pokażę, jak szybko i sprawnie możemy to zrobić, żeby zamówić taką oponę nawet do tak wyjątkowego i mało pospolitego motocykla jak Rocket 3GT. Zobaczcie, na stronie sklepopon.com przechodzimy do interfejsu, który uważam, że jest bardzo prosty i przejrzysty. Wybieramy oponę, jaką szukamy. Widzimy, w jakim czasie jesteśmy w stanie otrzymać tą oponę na wskazany adres. Zamawiamy i czekamy na kuriera. I zrobimy specjalny odcinek. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Zrobimy specjalny odcinek, bo niedługo nam w BMW opony będą nadawały się tylko i wyłącznie do wymiany i przednia i tylnia. I w związku z tym, tak jak powiedziałem, zrobimy specjalny odcinek o tym, jakie opony wybieramy do BMW GS 1250. Ale żeby nie robić z tego motocykla tylko takiego bandyty, jesteśmy w stanie wybrać się troszeczkę dalej. Możemy zrobić dłuższą podróż. Jak długą, to już od Was zależy. Ten motocykl tam też troszeczkę pomaga takimi małymi detalami, smaczkami. Zaczniemy od przodu. Tutaj mamy taką owiewkę, która można by było powiedzieć, no co to za owiewka? Tak, można założyć większą. Ona będzie wtedy nas bardziej chroniła przed wiatrem, ale ta wygląda tutaj bardzo smacznie i ja nie chcę tego zmieniać. To jest właśnie taki kierunek, który upiększa ten motocykl i jednak troszeczkę chroni przed wiatrem. Pokazywaliśmy Wam model Scramblera, który nie ma żadnej owiewki i proszę mi wierzyć, że ta owiewka bardzo dużo zmienia. Pewnie gdyby była wyższa, chroniłaby nas bardziej, ale by zepsuła jego wizerunek. Pozostajemy przy tej owiewce. Kierownicę tego motocykla mamy taką wygiętą w naszą stronę. To ona właśnie wyróżnia ten motocykl wersję GT od wersji R. Kolejna rzecz, która wyróżnia ten motocykl,
W wersji GT to są stopki pod nogi, które w przypadku tej wersji są bardziej wysunięte do przodu. Nogi nam idą tak do góry. Mnie ta pozycja osobiście bardziej się podoba. Każdy może mieć swoje zdanie. Jak już nawiązałem do wersji R, to trzecią różnicą, która odróżnia wersję GT, to jest to tylne oparcie, które pozwala pasażerowi oprzeć plecy. I to działa. To nie jest tak, że tylko to jest ozdoba, ją możemy troszeczkę wysunąć do góry, tym bardziej wtedy mamy podparcie takie lędźwiowe. Tak jak w innych motocyklach Triumfa, tak jak i tutaj ten motocykl świetnie hamuje. Mamy na pokładzie hamulce Brembo zarówno z tyłu i z przodu, a więc maszyna, która szybko przyspiesza, jest w stanie się zatrzymać też dosyć sprawnie. Nie mamy tutaj nic do zarzucenia tym hamulcom. Super połączenie jakości hamowania do możliwości przyspieszeń tego motocykla. Licznik, który mamy na pokładzie, jest zapożyczony od różnych modeli Triumfa. Pokazywaliśmy taki sam licznik, który jest w Scramblerze. Możemy jego wyświetlacz dostosować do naszych potrzeb. Może to być wersja taka bardziej nowoczesna, jak i taka typowo klasyczna. Jest to w pełni elektroniczne urządzenie, które ma dużo funkcji, dużo ustawień. Możemy ustawić tryb automatyczny, który będzie nam o zmroku ściemniał ekran. Możemy na takim przyciemnionym ekranie jeździć cały dzień. Wygląda to świetnie. Ja znalazłem swoje ustawienie w tym motocyklu, jeżeli chodzi o wyświetlacz, jak i o swoją pozycję, w której najlepiej się czuję na tym motocyklu. Tak jak wspomniałem, tym motocyklem możemy wyjechać w podróż poza miasto. Możemy zabrać pasażera lub pasażerkę. Nie ma tu jakoś dużo miejsca, ale druga osoba się zmieści. Dzięki podnóżkom mamy miejsce na nogi pasażera. To jest dzieło sztuki, taka biżuteria tego motocykla. Do tej biżuterii należą też uchwyty pod kufry, których nie demontujemy, które w żaden sposób nie szpecą tego motocykla. W to miejsce montujemy jedną sakwę, z drugiej strony drugą sakwę, która pozwala nam zabrać bagaż, nie jakichś wielkich gabarytów, ale takie koszulki, spodenki, szczoteczkę do zębów jesteśmy w stanie zapakować i w bardzo praktyczny sposób zabrać ze sobą do hotelu, bo odpinając to mamy walizkę, z którą idziemy do pokoju. O nasze bezpieczeństwo dbają tutaj przednie i tylne światła. Dlaczego o nich wspominam? Bo są inne niż w innych motocyklach. Z przodu mamy dwie lampy, które zawsze świecą naraz. Dlaczego naraz? No bo czasem są motocykle, gdzie świeci jedna lampa, a druga nie świeci. Dopiero jak zapalimy długie, to wtedy świeci druga. Te dwie świecą się zawsze, czy są na światłach mijania, czy na światłach drogowych, zawsze świecą dwie. Z tyłu mamy przepiękną, taką w kształcie litery C lampę, która od tyłu tego motocykla przepięknie komponuje się z tylną oponą, która, no takie słowo mi się nasuwa, jest zacna. Tutaj mamy 240 na 50 na 16. Taki gruby laczek. Tak jak na początku powiedziałem o pojemności 2,5 litra, to na tym skończyliśmy dane tego motocykla. Warto wspomnieć 221 Nm, 165 koni. Po tym moim opowiadaniu o tej przepięknej maszynie byście powiedzieli: fajne, tylko jaki szaleniec na niego usiądzie. I tutaj chciałbym Wam bardzo podkreślić, że nie ma się czego bać w tym motocyklu. Ten motocykl przedstawiony przeze mnie jako taki łobuz, tak rzeczywiście wygląda, ale ja bym dał mu jeszcze taką inną definicję. Dla mnie to on jest też takim tygrysem, tylko oswojonym. Takim kociakiem, którego nie ma się co bać, bo to systemy, które są na pokładzie, w bardzo łagodny sposób pozwalają jeździć tym motocyklem. Tak jak nawiązaliśmy do możliwości założenia kufrów, jesteś w stanie tym motocyklem wybrać się nawet w dłuższą podróż. Może nie taką jak motocyklem turystycznym, ale na pewno inną, z innymi doznaniami. Nie planowałbym zrobienia 1000 km w ciągu jednego dnia, ale takie 400 to jest przyjemność przejechania w ciągu doby. Nie zmęczysz się, nie zniechęcisz i na następny dzień usiądziesz i zrobisz kolejne 400 km.
I teraz nasuwa mi się takie pytanie pod hasłem przeznaczenie. Ten motocykl nie jest do niczego przeznaczony. Jego głównym celem jest sprawianie radości. Ten motocykl, wydaje mi się, że można by było mieć przepisany na receptę od lekarza internisty na poprawę humoru. On tak na mnie działa. Kiedy chcę sobie poprawić humor, po prostu nim jadę i on działa jak lekarstwo. Tak, myślę, że to jest właśnie przeznaczenie tego motocykla. I nie jest istotne, jak chcesz spróbować tego motocykla. Możesz wyjechać nim w dłuższą podróż, zapakować się w kufry, możesz spróbować go na jeden dzień wokół swojego miejsca zamieszkania. Decyzja należy do Ciebie, bo możesz ten motocykl wypożyczyć w naszej wypożyczalni, gdzie na stronie, którą tutaj zobaczysz, możesz go zarezerwować na jeden dzień, na 2, na tydzień i dłużej. Decyzja należy do Ciebie. Ode mnie tyle. Cześć. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah.